Cześć, z tej strony Andrzej. Witam Was na kanale Dartmoor Bikes. Nagrywamy dla Was filmy prezentujące kolekcję naszych rowerów na sezon 2020. Pokażemy Wam, co nowego słychać w naszej kolekcji fullów do enduro, w naszej kolekcji ścieżkowych fullów, w naszej kolekcji hardtaili ścieżkowych i także co nowego w naszej kolekcji rowerów dirtowo-pump-trackowych. Nasza nowa kolekcja Blackbirdów na sezon 2020 w dalszym ciągu opierać się będzie na dwóch rozmiarach kół 29 i 27,5 cala. Świat już zdecydował, że do szybkiej jazdy w ciężkim terenie, do takiego prawdziwego zawodniczego enduro wszyscy wchodzą w koła 29 cali. Natomiast my kontynuujemy również kolekcję Blackbirdów na kołach 27,5 cala, dlatego że, jak świetnie wiecie, po pierwsze, nasza marka wywodzi się z dirtu i wielu naszych klientów przenosi się albo równolegle z jazdą na dircie, próbuje jazdy w trudnym terenie i dla nich rozmiar 27,5 cala często to jest ten maksymalny rozmiar koła, który są w stanie zaakceptować. Ale nie tylko dlatego, bo jest spora rzesza ludzi, którzy preferują jazdę w bike parku, którzy wolą skoczną jazdę, tacy, którzy nawet na flow traile wolą rower z większym skokiem i dla nich również często Blackbird 27,5 może być lepszym wyborem niż Blackbird 29. Ramy Blackbird, jak już świetnie wiecie, to ramy o konstrukcji z zawieszeniem jednozawiasowym. Stosunkowo prosta konstrukcja, ale bardzo dobrze przemyślana. Rowery, które sprawdziły się i to zarówno w bike parkach, jak i na zawodach. Na tych rowerach początkowo na kołach 27,5 cala jeździli nasi zawodnicy w sezonie 2018. W sezonie 2019 przesiedli się na koła 29 cali. Tutaj zarówno Kuba Gąsienica, jak i Marcin Karpęcki udowodnili, że na tym sprzęcie można wygrywać zawody. Blackbirdy w sezonie 2020 będą oferowane w trzech wersjach wyposażenia, w wersji Pro, wersji Evo i wersji Intro. Wersja Pro, czyli ta wersja najlepiej wyposażona, do tej pory oferowana tylko z kołami 27,5 cala. Na sezon 2020 dostępna będzie z kołami 29 cali, bo tak jak już mówiliśmy, to zawodnicze enduro, to enduro, na którym zawodnicy się ścigają, to enduro w ciężkim terenie jest już teraz w zasadzie zdominowane przez koła 29 cali i nasz nowy Blackbird Pro właśnie jest dostępny w rozmiarze 29 cali. Jeśli chodzi o to, co możecie w nim znaleźć, no to przede wszystkim kontynuujemy zawieszenie Foxa, mamy topowe zawieszenie. Jeśli chodzi o widelec, to jest Fox 36 w wersji Performance Elite, czyli w zasadzie wszystko to, co najlepsze, jeśli chodzi o widelec z Foxa przeznaczony do enduro. Wyżej jest tylko Factory, ale jak wiecie, różnią się one tylko tym, że w Factory zastosowana jest Kashima. Jeśli chodzi o napęd, kontynuujemy 12-rzędowego SRAMa GX-a, ale jest on tutaj uzupełniony korbą Raceface'a, nową korbą dedykowaną właśnie do ciężkiej jazdy, do jazdy enduro. To jest nowy Effect R. Korba wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium z serii 7000. Lekka korba, a jednocześnie sztywna i mocna, czyli to, co idealnie sprawdzi się w tym rowerze. Jeśli chodzi o dropera, tutaj również będzie Raceface z różnymi skokami dedykowanymi do rozmiaru ramy, tak więc będzie skok 150 mm w rozmiarze M i skok 170 mm w rozmiarze L i XL. Przy okazji warto wspomnieć, że Blackbird 29 właśnie będzie dostępny już teraz również w rozmiarze XL, czego nie było do tej pory. Także wszystkie osoby wysokie, wszyscy ci, którzy szukają dużych rowerów, dużych ram, będą mogli również w przypadku Blackbirda 29 znaleźć dla siebie odpowiedni rozmiar. Jeśli chodzi o koła, to one w dalszym ciągu oparte są o obręcze Thunder, nasze aluminiowe, spawane, topowe obręcze przeznaczone do ostrego katowania. W tych kołach znajdziecie piasty Real Pro, czyli również nasze topowe piasty. Znajdziecie tutaj również najwyższej klasy
opony WTB przeznaczone do jazdy enduro, czyli Vigilante w rozmiarze 29 na 2,5 cala. Jeszcze kilka słów o samych oponach, dlatego że tutaj dobraliśmy odpowiednie mieszanki, inną na tył, a inną na przód. W tylnym kole znajdziecie Vigilante z mieszanką TAF Fast Rolling. To jest opona z wzmocnioną ścianką boczną, przez co waży swoje, ale jednocześnie bez problemu możecie nią jeździć w bardzo trudnym terenie, przebijać się przez rock gardeny. Natomiast w przednim kole znajdziecie Vigilante z mieszanką Light High Grip, dla odmiany taką, która ułatwi Wam prowadzenie tego roweru, a jednocześnie nie doda dodatkowych gramów. Teraz kilka słów o tym, jakie tutaj zastosowaliśmy hamulce, tak aby ten rower przeznaczony przecież do szybkiej jazdy w bardzo trudnym terenie z dużymi 29-calowymi kołami udało się szybko i efektywnie zatrzymać. Zdecydowaliśmy o zastosowaniu modelu SRAM Guide RE, czyli modelu dedykowanego do stosowania w rowerach elektrycznych, w ciężkich rowerach. Te hamulce muszą przejść specjalną certyfikację. To są hamulce o zdecydowanie zwiększonym zacisku. Dodatkowo, aby skutecznie zatrzymać ten rower, to w przednim kole w Blackbirdzie 29 stosujemy tarczę o rozmiarze 200 mm, z tyłu pozostajemy przy tarczy 180 mm. Czyli podsumowując, zarówno koła, opony, napęd, dropper, korba, kokpit tutaj, który został wykorzystany w tym rowerze, czyli kierownica Lightning o średnicy 35 mm, szerokości 800 mm, do tego nasz topowy mostek Beetle, hamulce, wszystko to zostało tak dobrane w tym rowerze, że ci, którzy zdecydują się na ten rower, spokojnie po wyjęciu go z pudełka i skręceniu mogą zapakować go do samochodu i pojechać na EWS, dlatego że to jest rower, w którym nic nie trzeba zmienić i spokojnie można startować nawet w najbardziej wymagających zawodach. To tyle, jeśli chodzi o to, co jest nowego w wersji Blackbirda Pro. Przechodzimy teraz do wersji Evo. Wersja Evo będzie dostępna i w rozmiarze koła 29 cali, i w rozmiarze 27,5 cala z bliźniaczą specyfikacją. Wersja Evo to jest wersja, która jest funkcjonalnie w zasadzie na poziomie wersji Pro, to znaczy, że to jest wersja, która w dalszym ciągu w 100% nadaje się do startu w zawodach zaraz po wyjęciu tego roweru z pudełka. Natomiast aby ten rower był bardziej przystępny cenowo, to pojawiają się tutaj pewne kompromisy, między innymi wagowe, czyli niektóre komponenty typu przerzutka czy napęd są tutaj z nieco niższej grupy, ale w dalszym ciągu 12-rzędowy napęd. Mamy tutaj nieco niższej klasy amortyzator, ale jest to w dalszym ciągu świetnie wszystkim znany RockShox Yari na 35 mm goleniach z komorą powietrzną Debonair. Również jeśli chodzi o damper, mamy tutaj damper RockShoxa Monarcha Plusa Debonaira ze zbiorniczkiem wyrównawczym. Znajdziemy tutaj również wysokiej klasy dropera Xfusiona Manika o skokach 120, 150 lub 170 mm. Te skoki są dobrane do rozmiaru ramy. Przy SC jest 125 mm, przy MC jest 150, a przy LC i XLC 170 mm. Jeśli chodzi o same rozmiary ram, to z kołami 29 cala mamy dostępne ramy M, L i XL, a z kołami 27,5 cala dochodzi jeszcze rozmiar S, czyli S, M, L i XL. Jeśli chodzi o koła, tutaj mamy nasze tubelessowe obręcze Tomcat z tymi samymi topowymi oponami WTB, Vigilante z odpowiednio dobranymi mieszankami na przód i na tył, dokładnie takimi samymi jak w wersji Pro. Mamy tutaj 12-rzędowy napęd, tylko że w tym przypadku jest to SRAM SX z korbą również z tej grupy SRAM SX, natomiast dla zbicia wagi, jeśli chodzi o kasetę, to stosujemy tutaj kasetę z grupy NX, dlatego że jest dość wyraźna różnica w wadze i zastosowanie kasety NX-owej najzwyczajniej w świecie powoduje, że
rower tak bardzo nie zyskuje na masie. Jeśli chodzi o hamulce, mamy tutaj guidy T z kolekcji SRAM-a, czyli takie hamulce, jakie były w tym rowerze również w sezonie 2019. To, co się zmieniło, to zastosowanie w przednim kole tarczy 200 mm, znowu, żeby poprawić skuteczność hamowania. Z tyłu pozostaje tarcza 180. To tyle na temat prezentacji wersji Evo. Teraz przejdziemy do prezentacji wersji Intro. Zanim przejdziemy do prezentacji wersji Intro, kilka słów na temat cen, bo to przecież jedna z najważniejszych spraw. Model Pro w sezonie 2020 kosztował będzie 11,5 tysiąca złotych. Model Evo w wersji 29 i 27,5 cala dostępny będzie w cenie odpowiednio 8800 lub 8700 zł. Natomiast wersja Intro dostępna będzie już od 6000 zł w przypadku roweru na kołach 27,5 cala i 6,5 tysiąca złotych w przypadku roweru na kołach 29 cali. Tak więc jak widzicie, ceny są bardzo atrakcyjne, szczególnie jeśli odniesiemy je do wyposażenia, które w tych rowerach znajdziecie. I chyba po raz pierwszy będzie można znaleźć na rynku rower, o którym Wam zaraz opowiem, który nadaje się jak najbardziej do tego, żeby pojechać z nim w góry, może nie na EWS-a, ale spokojnie można pojechać z nim w góry do bike parku i pojeździć na różnego rodzaju trasach. Rower, który będzie można kupić już za 6000 zł, tak? Także to chyba też ucieszy wielu z tych, którzy w szczególności zaczynają swoją przygodę z rowerami enduro. Co znajdziecie w serii Intro? Seria Intro dedykowana jest oczywiście dla początkujących, natomiast to jest rower już z odpowiednio przemyślaną specyfikacją, z odpowiednio przemyślanym wyposażeniem. Tutaj nie ma bardzo słabych punktów. Oczywiście muszą być kompromisy, tak żeby udało się Wam zaproponować te rowery w naprawdę bardzo atrakcyjnej cenie. Natomiast te kompromisy ciągle pozwalają na to, żeby z tym rowerem pojechać sobie w góry. Jeśli chodzi o zawieszenie, w przypadku modelu Intro 27,5 mamy tutaj widelec powietrzny X-Fusion Sweep, widelec, który zbiera bardzo dobre recenzje, widelec o skoku 160 mm na 34 mm lagach. Natomiast w przypadku Blackbirda Intro 29 tam znajdziecie X-Fusiona Trace'a, czyli widelec powietrzny z goleniami 36 mm, co zdecydowanie poprawi sztywność tego widelca w przypadku stosowania z większymi 29-calowymi kołami. Stąd wynika zresztą przede wszystkim ta różnica w cenie. Dlatego Blackbird Intro 27,5 kosztuje 6000, a Intro 29 6500, co ciągle jest oczywiście mega atrakcyjną ceną, szczególnie biorąc pod uwagę, że znajdziecie tutaj 12-rzędowy napęd oparty o grupę SRAM SX i do tego dwuczęściową korbę Santur Zeron, jak również znajdziecie tutaj dumper stajni X-Fusiona. Jest to dobrej klasy dumper O2 Pro R. Jeśli chodzi o koła, to w tych rowerach są to koła zbudowane w oparciu o nasze aftermarketowe Tomcaty. Znajdziemy tutaj w dalszym ciągu ogumienie WTB, model Vigilante. Tyle tylko, że tu będzie zastosowana podstawowa mieszanka tego ogumienia i rozmiar to będzie 2,3 cala. Ponieważ jest to model Intro, to nie znajdziecie w nim dropera, natomiast to z pewnością w momencie, kiedy będziecie chcieli ten rower upgrade'ować, obok zmiany ogumienia na wyższą klasę, z czasem ci z Was, którzy wkręcą się w jazdę, będą sobie również upgrade'owali sztywną sztycę na dropera. Jeśli chodzi o hamulce, to znajdziecie hydrauliczne hamulce Tektro i w kołach 29-calowych z przodu będzie tarcza o rozmiarze 203 mm, a z tyłu 180, natomiast w rowerze z kołami 27,5 cala i z przodu i z tyłu będzie tarcza 180 mm. I na koniec już jeszcze dwa słowa na temat
dopasowania długości ramienia korby do rozmiaru ramy. Zarówno w wersji Pro, jak i Evo i Intro w sezonie 2020 dobieramy długość korby do właśnie rozmiaru ramy. I tak w rozmiarach S i M będą korby o długości 170 mm, a w rozmiarach L i XL będą korby o długości 175 mm. To tyle, jeśli chodzi o prezentację kolekcji Blackbirdów na sezon 2020. Dzięki za to, że wysłuchaliście tego. Mam nadzieję, że te propozycje tutaj przedstawione przypadły Wam do gustu i że część z Was zdecyduje się, żeby na tych rowerach w najbliższym sezonie pojechać sobie w góry, a ja zapraszam do oglądania filmów prezentujących nasze pozostałe nowości na sezon 2020. Cześć!